Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym, wyglądającym na bardzo ekscytującym rozdziale mangi Dragon Ball Hakai i od razu chcę podziękować Piotrkowi, dzięki któremu ten rozdział mam wcześniej. Wy go prawdopodobnie widzicie, na pewno go widzicie parę dni później. Być może już rozdział jest dostępny na stronie, ale tak się składa, że Piotrek cały czas tam trzyma kontakt z autorem, z panem Gustavo, którego serdecznie pozdrawiam. Także mam możliwość nagrania tego odcinka parę dni wcześniej, za co jestem bardzo wdzięczny. Jest to odcinek, na który w zasadzie rozdział, na który długi czas czekałem, ponieważ cały czas trwają te dwie ekscytujące walki. Goku kontra Jin, czyli Bóg zniszczenia 12 Wszechświata. I to, od czego dzisiaj zaczynamy. Vegeta kontra Broly. Broly ostatnio został sprowokowany przez Vegetę, który cały czas korzysta z Ultra Ego. Wyglądało, jakby spopielił, w ogóle zmienił w proch Chilla i Lemo, którzy z niewiadomych powodów byli w tym wymiarze Whisa, ale wydaje mi się, że to były tylko hologramy. Tak czy siak, pokażę wam jeszcze coś, na czym zakończyliśmy ostatni rozdział, jeśli pamiętacie. Jin przetransformował się. Haha, myślisz, że jesteś jedynym, który potrafi używać energii destrukcji? Pyta Jin przetransformowany, a my dzisiaj przechodzimy do 37 rozdziału. Tytuł to Goku podróżuje w czasie. Czy to nie jest delikatny spoiler? Wydaje mi się, że to może być delikatny spoiler tyczący się rezultatu tamtej walki. Okej, drugi panel nie jest zbytnio posuwający historię do przodu, ponieważ widzimy tylko wybuch i krater. Gdyby to był jeszcze pękający napis, to wspomniałbym o pewnym młodym jegomościu, ale nie będę robił tego za każdym razem, kiedy widzę krater. Nie będę tego robił, chociaż wiecie, o kim pomyślałem. Swoją drogą jest to trochę dziwne, że walka dzieje się w wymiarze Whisa, prawda? A mamy tutaj jakieś skały, które są w stanie się łamać, no bo myślałem, że to jest jakby taki wymiar trochę pokroju tego, gdzie Gogeta walczył z Brolim. Te ściany tamtego wymiaru zachowywały się trochę jak szkło, ale to było wszystko takie nieregularne, a to wygląda, jakby oni byli przeniesieni do miejsca, w którym wszystko wygląda tak samo jak do tej pory. Co się dzieje? Pyta Vegeta. Myślałeś, że to wystarczyło, żeby wywrzeć na mnie presję? Mówi Vegeta, który uśmiecha się, blokując cios Broliego. Broly, pamiętajcie, że w tej mandze jest troszeczkę bardziej ogarnięty niż zazwyczaj. Broly był w stanie walczyć, mając na uwadze jakąś skromną, ale taktykę, także ten Broly ma trochę więcej pomyślunku. Jak to będzie wyglądać po jego transformacji, zaraz zobaczymy, ale tym razem to Vegeta przejmuje mikrofon i tutaj, otaczając swoje ciało wielką aurą, odpychając Broliego, pokazuje mu, kto w tej walce ma zamiar grać pierwsze skrzypce. Pokaż mi więcej swojej pały! Ale już wszystko pokazałem, mówi Broly. Tak naprawdę Vegeta chce zobaczyć moc Broliego. Show me your power! Arf, 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 Broly zaczął szczekać. Arf, arf. Broly musi obudzić w sobie tego psa. Czy on ma w sobie tego psa? Wiecie, jaka jest różnica między Brolim a Izraelem Adesanią? Broly ma w sobie psa, a pies ma w sobie Adesanię. Kto siedzi w tym temacie, ten będzie wiedział, o czym mówię. Broly nie ma zamiaru mimo wszystko być kuką, która daje się tylko obijać i rzucać z prawa na lewo. Atakuje Vegetę, który dalej jest otoczony aurą i wygląda na to, że ten atak chyba w Vegetę nie trafia. Czy to wszystko? Gdzie jest twoja siła? Wścieka się Vegeta, który chyba spodziewał się troszeczkę wyższego poziomu ze strony swojego sajenskiego kolegi. Tym razem to Vegeta kontratakuje, wyrzucając pocisk ki w stronę tego ataku, a w zasadzie tutaj wygląda to tak, jakby ten atak Broliego został odepchnięty z powrotem w stronę Broliego. Tak czy siak, potężna ki leci w stronę Broliego. Tyle można wyciągnąć z tego panelu. Doskonale wiemy, że Vegeta jest trudnym nauczycielem, bardzo surowym, ale mam nadzieję, że tutaj Broly wyjdzie z tego cało. Chyba, że on też jest hologramem, tak samo jak Chile i Lemo. Nie, no bez przesady. Ale myślę, że Chile i Lemo nie zostali przez Vegetę zabici. Przecież to byłoby kompletnie bez sensu. Ja wiem, że Vegeta jest brutalem w tej formie Ultra Ego, ale żeby posunąć się do aż takich drastycznych środków, tylko po to, żeby zdenerwować tymczasowo Broliego? O! Ależ przejście, zobaczcie! Leci kulka w stronę Broliego, a teraz leci kulka w stronę Goku. No to jesteśmy na planecie Boga zniszczenia 12 Wszechświata, który właśnie na końcu ostatniego rozdziału przetransformował się i widzimy go tutaj na dole tego panelu. Jin, czy będzie miał w tej sytuacji teraz przewagę? Zobaczymy. Trudno określić, jak on będzie silny. Pamiętajmy, że Margaryna, czy jak ona się tam nazywała, Delma, w sumie to chyba Delma na nią powinienem mówić, bo już dobrze wszyscy wiecie, z kogo ona przypomina. Ona mówiła, że Jin jest silniejszy po wejściu w wodę, ale też kilka minut po wyjściu z wody. Jak silny? Nie wiemy, ale na pewno możemy stwierdzić, że
jakąś tutaj będzie ofensywę w kierunku Goku wyprowadzał, tylko czy to się zda na cokolwiek, skoro Goku ma moce zniszczenia plus jeszcze Ultra Instynkt. Jin nie dysponuje Ultra Instynktem z tego co wiemy. Mam dziwne wrażenie, jakby te panele były nie po kolei, mimo tego, że mam potwierdzone, że one są po kolei. W sensie, że tutaj Jin jakby wystrzelił ten atak, nie rozumiem co się w ogóle dzieje na tym panelu, no bo tutaj nawet kolejność tych kadrów jest trochę dla mnie niezrozumiała, bo mamy Goku, w którego leci atak, potem widzimy Jina albo Goku, który leci pod tym atakiem i widzimy Jina, któremu paruje ręka, to nie wiem, czy on wystrzelił ten atak, czy go zablokował. Układ tutaj wydarzenia na tej stronie są dla mnie trochę niezrozumiałe, ale no dobrze, przejdźmy do dialogów. Goku myśli sobie zdumiony, wyprowadził tak potężny atak bez żadnego trudu. Jesteś niesamowity, Jin, nagle odzywa się Goku. Twoja kontrola nad mocami zniszczenia jest na poziomie znacznie wykraczającym poza mój, muszę to przyznać. Masz zamiar ze mną nadal walczyć? Nawet po zobaczeniu mojej mocy? Wszystko to dla treningu? Pyta Jin. Oczywiście, to nie jest tylko jakiś tam trening, odpowiada Goku. Muszę zrobić to, żeby ochronić Wszechświat Szósty i inne wszechświaty. Plus, nie mogę się doczekać, żeby wzmocnić się i walczyć z tamtym magiem jeszcze raz. Jin jest zdumiony na te słowa. Ha, tak jak myślałem, jesteś zakutym mu łbem. He? Dlaczego twoja kij się zredukowała? Walka się zakończyła! Jin stwierdza, że nie ma już po co walczyć z Goku? Czyli nie mamy rezultatu jasnego. Nie bili się do samego końca, ale Jin chyba chciał poznać intencje Goku. Walka się zakończyła. Zobaczyłem to, co chciałem zobaczyć. Co masz na myśli? No co masz na myśli, Jin? No, chciałem zobaczyć walkę jeszcze. No i Goku wraca do bazowej formy. No to mamy jeszcze drugą walkę. Vegety i Broliego przynajmniej. Zacząłem tę walkę, żeby sprawdzić twoją determinację i zadecydować, czy dam ci maszynę. W sensie, time machine, wehikuł czasu. W ogóle to przecież nie ty zacząłeś tę walkę, Jin, to Goku cię wezwał na pojedynek. Ale rozumiem, że zacząłeś z nim walczyć po to, żeby zobaczyć tę jego determinację. Okej, dobra, już cię nie tłumacz, ryboludziu. Czyli mówisz, że od samego początku myślałeś o tym, żeby mi ją dać? To w takim razie o co chodzi z tym całym gadaniem odnośnie łamania prawa bogów, pyta Goku. Jest to bardzo ryzykowne, żeby łamać prawo bogów, jednakże w pilnych sytuacjach potrzebujemy wszystkich środków, których możemy użyć. Nawet z tego wszechświata czułem twoją moc, kiedy walczyłeś z Odisu. O, proszę! Proszę bardzo, ta walka była wyczuwalna nawet 5 wszechświatów dalej. I w tamtym momencie doszedłem do wniosku, że twój potencjał jest większy niż każdego innego boga zniszczenia. W obliczu tak ciężkiej walki, która ma dopiero nadejść, będziemy potrzebować cię z pełnym, odblokowanym potencjałem. Jin jakim się stał nagle sojusznikiem naszej sprawy. Ja wiem, że on zawsze był tak naprawdę po stronie dobra, chociaż bogowie zniszczenia są neutralni, okej? Umówmy się, że są neutralni, aczkolwiek w walce z tymi niebieskimi magami można stwierdzić, że są po stronie dobra, okej? Po stronie porządku i harmonii w chaosie. W chaosie? We wszechświecie. Nie chaosu, tylko harmonii we wszechświecie. Ale myślałem, że raczej jest w nim coś takiego, że nie chce dać tego wehikułu czasu Goku właśnie ze względu na to prawo. Czyli jest w stanie zrobić wyjątek i to mi się podoba. Jest to postać, która myśli, decyduje na bazie rozsądku, a nie na jakichś tam twardo ustalonych zasad, których nie można nigdy złamać, nawet jakby się paliło i waliło. Zasady są przecież po to, żeby pomagać ludziom, prawda? A nie żeby ich pętać. Jesteś znacznie milszym gościem niż myślałem, Jin. Dziękuję ci bardzo. Ej, niech ci się nie wydaje. Nie chodzi o bycie miłym. Chodzi o przetrwanie. Zabierz ich na planetę... Na planetę... Supreme? Supreme Planet? Supreme Kaioshin. No to jest słowo, które się pojawia w kontekście chociażby Kaioshinów, prawda? Więc może chodzi o planetę Kaioshinów, a może chodzi o jakąś inną planetę. A nie! Chyba chodzi o tamtą planetę, ponieważ tutaj Jin kontynuuje i mówi, że poproś Kaioshina, żeby ten nauczył ich, jak używać wehikułu czasu i pozwól im go wtedy zabrać do Wszechświata Szóstego. A po tym wszystkim poproś go, żeby tutaj przyszedł i pomógł mi naprawić ten cały burdel. No okej, planeta niestety została bardzo zrujnowana. Jin mimo wszystko i tak zasługuje na brawa i słowa uznania. Był w stanie poświęcić wygląd swojej planety, też powiedzmy swoje spokojne życie, po to, żeby się przyczynić do tego, żeby we wszechświecie panował spokój, prawda? Chociaż do tego jeszcze daleko, ale przynajmniej zezwolił faktycznie na użycie tego wehikułu czasu. Bardzo mi się to podoba, a my jesteśmy chyba we Wszechświecie Siódmym. Z powrotem przy walce Vegety i Broliego. Tutaj mamy Birusa i Whisa. Intensywność tej walki zwiększa się coraz bardziej. Siła Broliego cały czas rośnie. Niech to Vegeta, czy to było naprawdę konieczne? Nie mówcie, że Chilla i Lemon naprawdę umarli. To się dzieje cały czas w lasce, okej, ale... Nie, no to niemożliwe jest! Czy on naprawdę
w poprzednim rozdziale, żeby zdenerwować Broly'ego, zaatakował Chilla i Lemo? Czyli to nie były jakieś hologramy? Nie no, Beerus tutaj to mówi tak jakby to się na serio stało. O, Vegeta jest wyrzucany, patrzcie, atakowany raz za razem i teraz to Broly wygląda jakby... Chociaż nie, dobra, widzę już ten uśmiech Vegety. Miałem już mówić, że Broly jakby zyskiwał przewagę. Na pewno nabiera wiatru w żagle, ale morze jest niespokojne, fale są wysokie. To, że Broly nabrał wiatru w żagle, to nie oznacza, że w tej walce będzie zaraz nagle wygrywał, ponieważ Vegeta w Ultra Ego to nie jest coś, co można jakkolwiek lekceważyć. No i mamy tego najlepszy przykład. Vegeta kontratakuje, uderzając Broly'ego tak mocno, że ten wypluwa krew. Chwilę później niewinny Saiyanin jest zdzielony prosto w łeb i wysłany na posadzkę, gdzie leży plackiem przed księciem, który na jednej nóżce niczym baletnica ląduje, a my chyba widzimy tutaj, jak się ta walka będzie rysować. Nie sądzę, żeby Broly miał jakiekolwiek szanse z Vegetą w Ultra Ego, bo to... Chociaż... Wiecie, wydaje mi się, że on póki co ma złote włosy. Jeśli włączyłby swoją pełną moc i załączyłby te zielone włosy, może, ale ja uważam, że Ultra Ego to jest zdecydowanie za wysoka poprzeczka dla Broly'ego, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej. No byłoby dziwne, gdybyśmy w tej walce nie zobaczyli zielonych włosów, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo nadal uważam, że Ultra Ego to jest technika, która sprawia, w ogóle w przypadku Vegety też transformacja, która sprawia, że ten jest wyżej niż Goku. Nie mówię o Bogu zniszczenia Goku, ale chociażby o Dragon Ballu Super. Jeśli to jest wszystko, co możesz mi zaoferować, jesteś dla mnie bezużyteczny. Poddaj się w końcu i pozwól mi wysłać cię do tego miejsca. Gdzie jest ta pozostała dwójka żałosnych robaków, a Broly, wspominając Broly'ego, Chilla i Lemo, uronił kilka łez. Wstaje chyba powoli z kolan, albo po prostu jest tak już pokiereszowany, że nie może się utrzymać na nogach, ale wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym Broly powinien coś się zdenerwować. O, co się dzieje? Vegeta atakuje Broly'ego. Spodziewałem się więcej, ale z tego kurzu wychodzi coś więcej, a konkretnie ręka Broly'ego, który nie ma zamiaru jeszcze przegrywać tej walki. Łapie Vegetę za twarz i ze łzami w oczach, z dzikim okrzykiem, którego nie słyszymy, bo jest to manga, ale możemy sobie tylko wyobrazić, rzuca się na księcia i okazuje się, że ta walka chyba dopiero się rozkręca. O, chyba to mamy w końcu! Chyba to jest Broly z zielonymi włosami, co? Czekajcie, jak wyglądał do tej pory? Miał koszulkę i miał taki... Chyba to jest Broly z zielonymi włosami już. Tak mi się wydaje, że jest... I te włosy są trochę większe, pełniejsze, jaśniejsze. Chyba tutaj zostało to narysowane inaczej, bo nie mamy tutaj tego potwierdzonego, ale jest to wygląd Broly'ego, który nawiązuje do tego, jak Broly w zielonych włosach wyglądał w filmie, więc myślę, że to jest jasna sugestia, że to jest ta pełna moc. O to mi chodzi, mówi Vegeta, który cały czas jest trzymany za twarz. No, w Ultra Ego to jest... On ma fetysz na takie rzeczy, więc jemu się to podoba. O! Zobaczcie w ogóle! Jest tutaj ten wehikuł czasu. Pokażę wam coś jeszcze. Zaraz, albo na końcu rozdziału wam to pokażę. Jak tylko Goku wrócił do Wszechświata XII, przygotował się do odlotu. Pamiętacie, gdzie on odlatuje? On cofa się w czasie do czasów, w których planeta Vegeta jeszcze istniała, bo Goku musi poznać swoje sajańskie korzenie, żeby stać się jakby pełną wersją samego siebie. To miało pozwolić odblokować, jakby osiągnąć tę większą kontrolę nad mocami zniszczenia. Zobaczymy, jak to mu wyjdzie. Do zobaczenia później, Lordzie Goku. Spokojnej podróży, krzyczy Dominika. Papa, Dominiko, zostawiam całą robotę we wszechświecie w twoich rękach. No dobrze, okej, będzie dobrze. Będzie dobrze. Z twoim poziomem mocy, Dominika, to nie wiem, czy będzie dobrze. To wcale nie jest tak, że dużo zostawiłeś w moich rękach, bo nic skoro do tej pory nie robiłeś. Trochę delikatniejszymi słowami powiedziała to Dominika. To było trochę niegrzeczne, mówi Goku. Lordzie Goku, bądź ostrożny, nagle wtrąca się Vados. Zawsze pamiętaj naturę energii zniszczenia. I pod żadnym warunkiem nie ufaj tej istocie kompletnie, mówi Vados. Zasiała tutaj trochę ziarenko niepewności. Możecie na mnie liczyć. Masake kokure. Tak mówią po japońsku, no nie? Masate kure. Leave it to me. Goku znika i proszę państwa, to jest koniec tego rozdziału. Goku udał się w przeszłość do czasów,
kiedy Planeta Vegeta jeszcze istniała, ale chcę tutaj jeszcze wrzucić pewien post z grupy facebookowej Zakola Adacha. Mianowicie, zobaczcie, Piotrek, którego wcześniej wspominałem, zadał pytanie. Goku niedługo będzie za pomocą wehikułu czasu podróżował w przeszłość. Którą opcję, jeśli chodzi o design, o wygląd wehikułu czasu lubicie najbardziej? Twórca Dragon Ball Hakai zapytał nas, jaką opcję lubimy najbardziej. Widziałem, że w komentarzach dużo osób albo wybierało 4, czyli ten, albo 8. Moim zdaniem 8 wygląda zbyt bardzo jak samolot, jest ładna, ale jeśli chodzi o sam wehikuł czasu, mi się podoba 6. Mi się podoba 6, 6. 4 też jest fajna, chociaż wygląda jak taki też pojazd bardziej ziemny. 6 wygląda nietypowo, też wygląda troszeczkę jak ten standardowy nasz wehikuł czasu, tylko z trochę innymi nogami. Taki pionowy, kapsuła dla jednej osoby. Podoba mi się 6, została wybrana 1. Też nie jest zły, wygląda trochę jak takie pudełko. Bez żadnych nóg, tylko stoi na ziemi, no nie? Nóg mi w sumie brakuje tutaj, powinien mieć jakaś opcja, powinna mieć nogi moim zdaniem. Tak czy siak, bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście linki do autora Dragon Ball Hakai znajdziecie w opisie tego filmu, polecam Wam zobaczyć sobie, co tam robi na swoim kanale. Oczywiście możecie mu zostawić jakiegoś lajka, ale pod moim filmem też możecie zostawić lajka, możecie też zostawić suba, jeśli macie ochotę, niczego na moim kanale nie przegapicie. Życzę Wam miłego, spokojnego dnia i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć, dziana.